Cześć, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj takie nagranie troszeczkę jakby nie w nurcie tych, które ostatnio robiłem, ale to nie szkodzi. Ważne, myślę, bo ten temat jest wałkowany przez wiele osób, przez wiele, jakby to powiedzieć, miesięcy, lat, i ludzie nie umieją się z tym pogodzić, nie umieją znaleźć jakiegoś rozwiązania dla siebie, dla innych. Czy LGBT, czyli te ruchy alternatywnej płciowości, można powiedzieć, mają rację, czy też nie? Zacznijmy od tego, że sprawa nie wygląda tak prosto, jakby niektórzy chcieli. Że jedni mówią, o, jest tak i tylko tak, a drudzy mówią, nie, jest zupełnie inaczej i tylko tak inaczej. No to co? Porozumieją się? Nie porozumieją się, nie, niestety. I dlatego warto to, jak to można powiedzieć, przeanalizować. Zobaczmy sobie najpierw poziom fizyczny, później poziom energii, później zobaczymy, co to ludzie bez ducha mogą mówić. Poziom fizyczny. Chodzi o płciowość, czyli ciało fizyczne człowieka. Fizycznie są dwie płcie, żeby doszło do zapłodnienia i żeby powstało dziecko, to muszą być dwoje. I to jest brane jako argument dla właśnie piewców tego, że jest tylko dwie płcie i że nie ma nic więcej i że jest tak prosto. No jest prosto, bo nie ma innej alternatywy płodzenia dzieci i generalnie z punktu biologicznego widzenia jest tylko jeden sposób i jest on powszechny i czy się to komuś podoba, czy nie, to tak jest. I w ten sposób właśnie osoby, które chcą innych bardzo mocno przekonać, mają ten biologiczny argument i po prostu mówią, no reszta to jest wymysł jakiś, świr po prostu. To nie masz prawa tutaj w ogóle nic mówić, bo tylko tak jest. Ale te osoby jednocześnie wskazują na siebie samych i pokazują, przedstawiają się, kim jestem i przedstawiają się, jaki ja mam poziom intelektualny, jaki ja mam poziom zrozumienia, jaki ja mam poziom odczuwania, jaki mam obszar odczuwania, o którym zaraz będziemy mówić. Także kiedyś słyszałem, jak tam mówili buddyści, że człowiek mówi z tego, jaki ma zawartość umysłu. I tutaj osoby, które mówią, że tylko jest tak, że na poziomie biologicznym jest tylko jeden i ten sam sposób i nie ma drugiego i są tylko mężczyźni i tylko kobiety, i oni na tym poziomie jak najbardziej mają rację. Jednocześnie, co ciekawe, Kościół taki i inny też to wspiera. Co mnie zadziwia troszeczkę, ponieważ jednak Kościół te niewidzialne obszary jakby w cudzysłowie powinien dostrzegać. Ale jednak nie chce. Tutaj w tym obszarze jednak nie chce. Podpiera się tym, że w Biblii jest tak napisane. No fajnie, no, oczywiście to jest prawda, ale też chciałem powiedzieć, że religie w ogóle są przeznaczone dla ludzi, którzy poszukują prowadzenia, którzy poszukują prostych
rozwiązań katechizmu po prostu, żeby się nie musieli zastanawiać za bardzo, bo oni po prostu mają lecieć i robić i machen po prostu. Tak. Taki Arbeit po prostu życiowy. Arbeit. I jak tak robią życiowo, to nie muszą się zastanawiać, no bo pójdą do kościoła i aha, no tak jest, no przecież tak mówiliśmy, nie? I przychodzą do domu. Wiesz, ja nie muszę się zastanawiać, wszystko mam na tacy położone, na tacy. Ja tam też na tacy coś kładę od czasu do czasu. Natomiast to jest na tacy rozwiązanie. I nikt nie ma innego. Bo moja religia jest najlepsza. To tutaj akurat Polska taka, że tak powiem, specyfika, że ta nasza religia jest najlepsza, może nawet europejska, jako że były wojny religijne, prawda, mówią, a ta moja religia to taka dobra, że musi być w ogóle wszędzie. No fajnie, fajnie. Byście się przejechali do Indii i pożyli w Indiach i zobaczylibyście, ile tam jest dopiero religii, tak? No. Także to jest poziom fizyczny. Poziom energii z kolei. Co jest tutaj interesującego na tym poziomie energii? Jakie mamy te poziomy? Ano jest eteryczny poziom. Tak jak ciało fizyczne jest bardzo sztywne, czyli jest albo kobietą, albo mężczyzną, no tam bardzo rzadko jest jakaś mutacja, ale to już są, że tak powiem, bardzo rzadkie przypadki. Natomiast w obszarze energetycznym im wyżej, tym więcej jest właśnie odstępstw od takiego bezwzględnego wzorca. To znaczy, że dany na przykład charakter człowieka, który jest jak najbardziej energetyczny, też może być różny. I człowiek, który ma biologicznie podobny do drugiego, na przykład dwóch mężczyzn, tak? To oni już w obszarze energetycznym, w obszarze charakteru, osobowości mogą być znacznie różniący się od siebie. Tam dużo się może dziać, bardzo dużo. I również, czyli tak, poziom eteryczny to są energie wspierające życie w ciele, energie tak zwane zdrowia, aura zdrowia i później poziom astralny, poziom emocji, poziom mentalny, poziom myślowy i poziom przyczynowy, czyli skutki, przyczyny i skutki i te zależności. Tutaj są obszary, które są bardzo rozbudowane i nie są widoczne. Jakby były widoczne, no to taki prosty człowiek by zobaczył, aha, no tak, no bo ja to widzę, to jest, tak? No niestety można powiedzieć, że nauka redukcjonistyczna, z którą mamy właśnie w tym naszym czasie do czynienia, redukcjonistyczna jest dlatego, że nie daje nic do powiedzenia energią. Nie daje. Tam nie ma. Jeszcze tam trochę psychologia, ale to jest takie bardzo często opisowe. Psychologia nie zajmuje się zbytnio przyczynami. Dlaczego, dla jakich przyczyn, jakie tam struktury są w tych ciałach subtelnych. No nie ma. I teraz tam może być dużo różnych przemian. Te osoby wcielone mogą się wcielać w poprawny sposób i niepoprawny sposób. Niepoprawny zgodnie biorąc pod uwagę ciało fizyczne.
a dusza może zmieniać sobie wcielenie z męskiego na żeńskie, tak? Z żeńskiego na męskie. I znam osoby, które są jakby takimi właśnie osobami z czasu przejściowego, czyli przed chwilą mieli wcielenia męskie, a tutaj nagle jest ten ktoś kobietą. Albo miał wcielenia żeńskie i teraz jest mężczyzną. To nie jest tak łatwo przejść, zmienić płeć z wcielenia na wcielenie. Wręcz niektóre dusze tęsknią za tamtym wcieleniem. Niektóre się nie pogodziły, niektóre nie chcą. Tak? Niektóre mają w środku siebie niezgodę na to. Zmieniła się płeć, a tutaj się dusza nie chce pogodzić z tym. A kiedyś, dawno osobowości takich ludzi w cudzysłowie siedziały cicho. I te osoby jakby nie dbały o swoje prawa, nie dbały o to, czy są w stanie powiedzieć prawdę o swoim wnętrzu, o swoich przeżyciach na zewnątrz, bo by po prostu bardzo dużo straciły. Mogłyby dużo ucierpieć. Mógłby doświadczać ostracyzmu, niechęci takiej społecznej, co w niektórych momentach mogłoby się skończyć nawet śmiercią. I to dosyć szybko czasami. Także wiecie, to przypodobanie się społeczeństwu jest jak najbardziej zrozumiałe, ale też bardzo warto powiedzieć, że każdy człowiek ma prawo do swojej wewnętrznej prawdy. To prawda, prawdziwość, to co przeżywamy, to nie tylko jest to, co ja przeżywam w ciele, na przykład mówiąc, no dzisiaj nie mam kataru, wczoraj miałem, dzisiaj nie mam. Tak, to jest ciele. Albo, no, jestem krótkowidzem. Tak, jestem krótkowidzem, oj, nie wszystko dowidzam, no i przepraszam panią, oj, nie zauważyłem pani sąsiadki, ale wie pani, bo ja jestem krótkowidzem. Pani sąsiadka mówi, no tak, oczywiście, wie pan, no tak, nie zawsze się nosi okulary, to ja rozumiem, to pan tak czasami nie nosi, także ja to oczywiście, to wiem jakie pan ma intencje, że pan nie chciał mi zrobić przykrości. Mimo tego, że pan mnie nie zauważył, to nie chciał pan mi zrobić przykrości. Także ludzie są wyrozumiali pod względem fizycznym. Natomiast to, co przeżywają inni ludzie we wnętrzu, już często nie jest brane pod uwagę, zwłaszcza przez osoby, które mają cechy narcystyczne. I można by powiedzieć, są egoistyczni pod tym względem. To znaczy, taka osoba swoje przeżycia będzie, tutaj, bez współczucia dla drugiej strony. Taka osoba będzie swoje uczucia będzie widzieć i doceniać, natomiast może powątpiewać to, co przeżywa drugi człowiek. I teraz, jeżeli tamten gdzieś tam w tych poziomach energetycznych, jak mówiliśmy, gdzieś w sobie, we wnętrzu, jak czuje się niezgodnie z tą płcią w ciele, jakiej mieszka, i tam powstaje dysonans, niezgodność taka jest odczuwana. Można się czuć źle, no to są czasami bardzo duże przeżycia. I te przeżycia niegdyś były bardzo tłumione. Obecnie, w obecnych czasach, ja to nazywam, że żyjemy w czasach wzrastającej prawdziwości. I teraz ta prawdziwość pokazuje się z wnętrza człowieka, że ten człowiek coś jednak we wnętrzu przeżywa, on się przyznaje. Na szczęście się przyznaje, na szczęście ma coraz więcej możliwości się przyznać i
pokazuje się, jak bardzo człowiek jest wewnętrznie skomplikowany, złożony, że to nie jest tak, że to człowiek to jest tylko to, co widzimy i fajnie, tak? Nie. Człowiek jest tym, który ma przeżycia wewnętrzne. Tutaj warto podkreślić taki typ w cudzysłowie wychowania, bo to nawet nie jest wychowanie, to jest jakby to powiedzieć oporządzanie. O tak, to jest coś takiego, oporządzać. Wychowanie dzieci na takim minimum minimorum, czyli zupełnym minimum wszystkiego, czyli dać jeść, że dziecko ma gdzie spać, że ma gdzie załatwiać swoje fizjologiczne potrzeby, ma się jak umyć, albo my go myjemy, ma się w co ubrać, nie wiem czy nie powtarzam, jest zaprowadzone do szkoły, przedszkola, żłobka, no i co? I właściwie wszystko, tak? Nic więcej, no tam się rodzic trochę pocieszy nim, tak jak pieskiem, jak kotkiem. I wierzcie mi, że ja znam wielu takich ludzi, którzy w takiej atmosferze dorastali. Tak jak to mówią, zimny wychów, jak to ktoś powiedział. To jest właśnie to, że ludzie bez ducha nie mają współczucia dla drugiej strony, dla swojego dziecka, dla swojego partnera, a zwłaszcza dla tych ludzi, którzy wydają się być im gorszymi. Czyli na przykład takich, w cudzysłowie, nieposkładanych, takich, których niektórzy nazywają popoprańcami, takich, którzy mają problemy, którzy chcą coś więcej niż oni sami i to, jakby to powiedzieć, często mają kłopoty tacy ludzie nietypowi, nienormalni, bo pod względem tego, że mają przeżycia wewnętrzne, bo ten człowiek bez ducha, on ma przeżycia wewnętrzne i ma kłopoty, ale się nad tym nie zastanawia. Mówi, po co ty, człowieku, się tym nie zastanawiaj, żyj. Czemu ty nie chcesz żyć? Co ty życie tracisz na jakieś bzdety, na jakieś rozważanie, jakieś dziwne? Czemu? Czemu? Zobacz, świat jest, słońce świeci, ciesz się tym. No bardzo fajnie, ja też mówię, że warto się cieszyć, jeżeli ktoś jest w stanie, to warto, oczywiście, bo niektórzy mają ludzie trudności, niektórzy ludzie żyją w traumie, że tak powiem, krotnej traumie. CPTSD to jest kompleks Post-Traumatic Stress Disorder. Mówią o tym, że dzieci z dysfunkcyjnych domów mają go, czyli złożony zespół stresu półrazowego. Tak jakby żołnierz był na wielu konfliktach zbrojnych. Czyli taka kompleks trauma, CT, czyli trauma złożona. To może już jeszcze nie jest zaburzenie osobowości, może jeszcze nie jest stress disorder, tak? Ale może już jest po prostu, może są symptomy te traumatyczne. I takie osoby, które mają właśnie większą wrażliwość często przeżyły zwykły, w cudzysłowie, normalny dom. Tak rodzice mówią, ale u nas też tak było, wszędzie tak jest, to czego ty chcesz? No chcę być człowiekiem z własnym wnętrzem, z tym, że mam moje przeżycia uszanowane, a nie tylko moja fizjologia jest uszanowana. Tak? Także tutaj jest tak, że ludzie bez ducha nie mają współczucia. Nie mają bardzo konkretne ustalenia co do swojego
przeżycia w tym świecie, swojej strategii na życie. Natomiast, no właśnie, już nie będą w stanie dostrzec tego, że ta osoba, która ma przeżycia wewnętrzne związane z identyfikacją płciową, która ma zastanowienie, która niekoniecznie się tak do końca zgadza z tym, która nie wie, co zrobić. Tutaj też jest dużo, że nie wie, co zrobić, bo tak zwykle ludzie nie mają powiedzone, o wiesz, no w tym przypadku to rób to, w tym przypadku to rób to. Nie. Będą mówić, nie ma innych przypadków. Jest tylko dwa. Tak jak tutaj ostatnio widziałem na YouTubie taki film na kanale Zmywak, że pan Zmywak się zachwycał, na jak to jakieś dziecko w USA poszło do szkoły z koszulką. Są tylko dwie strony monety, tak? Czyli tak jakby wskazywał na to, że tylko jest męskość i tylko jest żeńskość i nic więcej. I to jest norma biologiczna i to jest to, co należy widzieć, wychwalać, że to jest podstawa do naszego życia, a reszta, no właśnie, pytanie jest, czy pan ma troszkę szersze pole widzenia niż tylko materialistyczne, niż tylko fizykalne, biologiczne, tak? Bo wydaje się, że pan nie jest w stanie zauważyć, że ktoś ma inne przeżycia, że ma bogatsze przeżycia. Może bogatsze to już jest ocena, że ktoś ma uboższe, tak? To ten ma bogatsze. Nie, ma szersze, większe pole przeżyć, większe, co nie znaczy, że od razu to ma być przyjemne. Osoby bardzo często, które mają węższe pole przeżyciowe, są bardziej szczęśliwe, bo w tym węższym polu są w stanie lepiej to obrobić. Dajmy na to, że ktoś ma trawnik, dajmy na to pół hektara do koszenia, a ktoś ma trawnik 5 hektarów do koszenia i no generalnie taką samą kosiarkę. To który trawnik będzie lepiej wykoszony i z mniejszą ilością wysiłku? Któremu gospodarzowi będzie się przyjemniej dojść do przekonania, no fajnie wykosiłem swój trawnik? No sami sobie pomyślcie, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, tak? Także mam nadzieję, że tutaj pokazałem wam, że jedni mają rację dla siebie i drudzy mają rację dla siebie. To racja nie jest dla kogoś. Racja jest dla siebie. Zwłaszcza jeżeli bazuje na postrzeżeniu z różnych poziomów bytu. Bo świadomość może być wzniesiona do bytu materialnego, do bytu eterycznego, do bytu mentalnego, do bytu uczuciowego, przyczynowego i tak dalej. Także tak jak, no, jeżeli już tutaj można mówić o jakiejś naukowości, to można sobie tutaj przypomnieć teorię profesora Dąbrowskiego dezintegracji pozytywnej, że jest integracja na niższym poziomie, taka pierwotna i ci ludzie, ja ich nazywam ludźmi bez ducha, oni tacy są. Nie mogą być zdezintegrowani, ten pierwotny poziom nie może być przekroczony, bo nie ma tam tego potencjału.
Więc nie ma co od nich wymagać, żeby nagle zobaczyli, że tam moneta ma także brzeg swój. Pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy jedną a drugą płaszczyzną jest jeszcze brzeg monety, który jest cylindrem. Jeżeli gruba jest moneta, no to ten cylinder jest znaczny. Jeżeliśmy rozszerzyli ten cylinder, to mógłby nam nawet mieć powierzchnię samego orła czy reszki, jak to się nazywa. Natomiast to jest kwestia już przejścia z myślenia dwuwymiarowego na trzywymiarowe, że tam coś jeszcze jest. No dobrze, także tyle mniej więcej na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzicie w tej chwili, jak to jest złożone no i po prostu, no, niektórzy ludzie mają tak, niektórzy inaczej. Zapraszam na witrynę Świat Ducha i miłego dnia życzę.